Widmowa seria Katowic. Grupa taśm widmowych, których położenie w widmie podlega określonym prawidłowościom. Powstaje w wyniku przeskoku jednostek pamięci kulturowej w obiektach z różnych poziomów świadomości i dziedzictwa na ten sam dla danej serii poziom spektrum dźwiękowego. Budowa serii widmowej charakteryzuje miejsce, którego dziedzictwo emituje promieniowanie, niedostrzegane, ukryte, potencjalne. Taśma 5. Dyskusyjny klub filmowy. Tak, ja to widzę i wiesz, i będą czerwone dywany i może nawet zabiorą nas, wiesz, na Berlina, ale to wielkie plany na przyszłość. A po co ty nagrywasz te kasety w ogóle? Marnujesz sprzęt. Chcę sobie tu zachować porządek, wiesz, jak gadam, to lepiej mi się pracuje, tak wielcy artyści tak mają. Mogę gadać do siebie, wiesz. Lubię towarzystwo ludzi inteligentnych. Kiedy już dopracuję mój scenariusz, no to zabierzemy się za niego solidnie, nie? To się musi udać. Czyli chcesz wyreżyserować sztukę, która była wystawiona od dosłownie wieków. Nie lepiej napisać coś własnego? Żaden reżyser nie adaptował Szekspira. Nigdy. Rewolucyjny pomysł, po prostu super. Wiesz, bo może ty tego nie rozumiesz, ale Macbeth to jest arcydzieło. Uniwersalna sztuka z uniwersalnym przekazem. No to się musi sprzedać, tylko muszę, wiesz, dobrze odczytać ducha tej sztuki. Gryźć się w mięso, wiesz, aż do szpiku. Jakiego ducha? O jakim mięsie ty gadasz w ogóle? Co? No, jakiego ducha? No wiesz, no chodzi o to coś, co przyciąga ludzi do kina. Wyciąga cię, to po prostu łapie za flaki, wykręca. No i wiesz, jak czuli to ludzie, którzy oglądali te filmy wtedy. Słyszysz przeskakujące klatki projektora. No chciałbym się cofnąć w czasie i iść na seans tych starszych wersji Macbetha. No, Kurosawy albo Wallace'a. Takie coś mi się marzy. A wiesz, że tak się da? Co się da? Stary, mam taką koleżankę. Jest trochę dziwna, ale potrafi odczuć energię przestrzeni, dużo o niej opowiedzieć. Można powiedzieć, że jest kimś w rodzaju medium od budynków, miejsc. Jest medium od budynków i miejsc, tak? Dobra, weź zapomnij, że to w ogóle mówiłem. Nie no, czekaj, jak już zacząłeś taką barwną historię, no to możesz ją dokończyć, nie? Okej, ale nie śmiej się. Okej. Dla mnie też na początku to było dziwne, ale Agnieszka jest naprawdę fajna i potrafi takie rzeczy. Może ci zrobić taki seans spirytystyczny w jakimś starym kinie, czy czymś w tym rodzaju. No o niczym innym nie marzę niż o seansie spirytystycznym z Agnieszką w starym kinie. Ale nie no, tata opowiadał mi, że kiedy studiował w pałacu Goldsteinów, Goldsteinów, działał taki klub filmowy. To były bodajże lata 70. No mój ojciec tam bywał, mówił, że oglądali dużo kina niemego, animacji. No i chyba też coś wspominał o jakiejś starej wersji Macbetha. Musiałbym do niego zadzwonić. No to już wiemy, co będzie na następnej taśmie. Już nagrywasz? Tak, nagrywam. To co, wchodzimy? O, ten budynek ma tyle historii do opowiedzenia. Ci Goldsteinowie to mieli dużo pomysłów na rozkręcenie interesów. No, coś tam słyszałem o jakiejś aferze z terewnem. Najpierw je sprzedawali, później podpalili swój skład i wyjechali. Rzeczywiście, super. Dobra, nieważne. Mnie interesuje coś innego. Co możesz powiedzieć o filmach? Zaczekaj chwilę. A wiesz, kto to Wiertow? To od jego filmu wzięła się nazwa tego klubu. Kino Oko. Niezbyt oryginalne moim zdaniem, tak zgapić nazwę od kogoś innego. Dobrze, poproszę ciszę. Muszę się skupić. Widzę, że oglądali sporo Eisensteina. Nie rozumiem, co oni wszyscy w nim widzą. Miał takie duże ego. Gdybym tak miała czytać całe jego książki, to bym chyba umarła z nudów. W jednym tekście tak rozpływa się nad Dickensem. Dobrze, już, Macbeth. Wiem. Widzę, jak ludzie siedzą na sali z głupimi minami. Zapatrzeni są w te jego filmy straszne. Oglądają strajk. Właśnie jest scena zabijania krowy, połączona z tym, jak biegną robotnicy i jakaś kobieta zakrywa oczy.
Nie dziwię się jej. Muszę zmienić miejsce, tu nie widzę nic innego poza radzieckimi filmami. A tu? O, oglądają animacje, ale super! Tu mogę postać chwilę. To jakaś animacja z takimi wzorkami jak ze wsi. Jak to się nazywa? Ludowe? Tak, chyba tak. O, to może oglądają Zaborem za lasem. Nie wiem, nie znam się na tym. O, chyba znów działa. Teraz możesz mówić, Agnieszko. Ja będę trzymać dyktafon, bo nasz pan reżyser znów się przestraszy i go upuści. Ej, Jano, chyba przesadzasz. Sam się przestraszyłeś, kiedy ona tak odpłynęła. Nie bójcie się, tak musi być. Gdy budynek chce coś powiedzieć, muszę życzyć mu swojego głosu. Taki dar otrzymują tylko nieliczni. Bycie wybrańcem. No już się tak nie popisuj, powiedz mu coś o tym Macbethie i kończymy zabawę. Widzę salę. Wielu ludzi. Siedzą w skupieniu. Film chyba dopiero się zaczął. 3 kobiety kopią dziurę w ziemi i wkładają tam odciętą rękę z mieczem w dłoni. Sztyletem. Cicho bądź. A ty czytałaś to kiedyś w ogóle? Wyobrażałam sobie, że ktoś lepszy do mnie przyjdzie. O cholera, kto to gada? Gada? Już znam tę śpiewkę. Jesteście studentami, jak tamci, którzy przychodzili do mnie lata temu. Nie dość, że głośni, to jeszcze snuli w moich marmurach te pseudointeligenckie wywody. Siedzieli mi na głowie przez ponad 20 lat, od 61 roku. Boże. No mówiłem ci. Zaczęli od cyklu Środki wyrazu sztuki filmowej, a później było tylko gorzej. Co czwartek wieczór seans, dyskusja i kłótnie. Raz, nawet całą noc rozmawiali z jakimś Kieślowskim. Czekaj. Opowiedz mi coś o tym, jak czuli się ludzie oglądając Macbeta. Mam zamiar wyreżyserować nową wersję. Zamiary są wiatrem, kiedy nie idą z wykonaniem w parze. Ja naprawdę chcę poświęcić reżyserowaniu całe moje życie. Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nieznacząca. Miałem nadzieję, że czegoś się dowiem. Żyjmy nadzieją, jak mówią prorocy. Dzień w końcu staje po najdłuższej nocy. Nie masz dla mnie jakiejś porady? Co zrobić, żeby te filmy były dobre i miały w sobie tę magię? To mięso. Aby oszukać świat. Naśladuj świat. To nie ma sensu. Może coś w tym było? Skądś kojarzę te cytaty? Tylko skąd? W końcu się przenieśli. Chyba na Franka. Wiecie co u nich? Koniec końców studenci byli ciekawsi od urzędników. A może wy tu ze mną zostaniecie? W piwnicy są jeszcze stare scenografie teatralne. Dobra, robi się dziwnie. No, masz rację, Janek, zwijajmy się stąd. Hej, gdzie biegniecie?